Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj nie jesteśmy sami, ponieważ jest z nami Pepol oraz Adam z Halo Urbex. A będziemy zwiedzać ten ogromny szpital, dom starców, kapliczkę, przeogromny obiekt, więc nic nie pozostaje, tylko wy oglądajcie, a my idziemy. Zobaczcie, obiekt jest naprawdę duży i w ogóle składa się jakby z dwóch budowli. To jest dom starców, a tutaj jest szpital. I tak sobie myślę, jak nas dzisiaj jest czterech, to może się podzielimy od razu. No można, ty, a tam jest ta kaplica, tak? No nawet zobacz, że widać, w ogóle jest mistrzowski wielki. Ale wysoka, no. Tam w środku, oprócz tego, że jest kaplica, szpital, to jeszcze jest stół do omycia zwłok w prosektorium, czyli zakładam, że gdzieś na dole on będzie, co nie? Oczywiście. Halo nam pokazywał jakiś czas temu film stąd, że że wbili jacyś eksploratorzy i w ogóle był w ogóle windą sobie tu jeździli, to nie? Zobacz, co na futrynie jest. A, twój magnes. Bo to jest metalowa futryna. A, jest, tu jest ten stół. Zobacz. Obczajcie, tu leżały, tu właśnie na takich stołach myło się zwłoki. Tutaj były kanaliki, którędy mogły, no woda, wszystkie fekalia odpływać. Widzę, że to wszystko, a nie, był normalnie syfon zrobiony. W tym miejscu podłączenie było. A to takie trochę zaaranżowane jako krew, co no? Tutaj jeszcze widać, że ktoś chyba się bawi, albo to jest prawdziwa krew. Tego nie wiemy. Teraz się rozdzielamy po to, żeby pokazać wam więcej, bo to jest naprawdę bardzo dużo miejsc. Znaczy, no to jest bardzo duże miejsce i bardzo dużo do pokazania, więc zaraz też będę wbijał na górę, tylko chcę ogarnąć jeszcze ten dół. W ogóle w Niemczech ostatnio mamy pasy szpitali, można powiedzieć, bo naprawdę często jesteśmy w jakimś opuszczonym, a ja już się wydostanę na zewnątrz, tylko żeby sobie wiejka nie wbić kawałka szkła z tych drzwi. Dobra, udało się. Przejdę może jakoś gdzie indziej, no tutaj to bym się normalnie mógł dostać. Spójrzcie, to jest budynek w ogóle z 1906 roku mniej więcej. I widać, że typowo niemiecka zabudowa. Jeszcze wszystko z tej cegły, więc naprawdę ładnie to wygląda. No to ta część płynęła, nie? Ale tu zobacz, masz troszeczkę wyposażenia zostało. No a to chyba takie pokoje pielęgniarek, wiesz? Tak wyglądają. O, jeszcze jakieś szparaga została. Ale powiem ci, jeżeli rzeczywiście 2 lata temu... Nie, szpital dłużej, to wystarczy 2 lata temu. A ja wiem, ale 2 lata temu tu jeszcze, jak wbili ci niemieccy eksploratorzy, to było co oglądać. To moment go zdewastowali. W ogóle szpital powstał w 1906, a zamknęli go w 11. I teraz, tak, dobrze mówisz. Tu jak się wchodziło, zobaczcie, tu było główne wejście, w tym miejscu winda, aby móc po prostu ludzie z niepełnosprawnościami mogli się dostać. Tutaj była recepcja, a jeszcze na jedną rzecz zwróciłem uwagę, przede wszystkim na krzyż i tutaj na jakąś osobę świętego przedstawioną, ponieważ jest to szpital świętej Barbary i on był prowadzony, że tak powiem, pod patronatem zakonu, co nie? Dyżurka. I tu zobaczcie, w ogóle jest kartka, gdzie jest coś napisane na samym alejku. Bitte Tasten drucken. A, tu nie było monitorów, to były chyba karty, wiesz? Nie wiem. Takie segregatory. A ja bym bardziej powiedział, że dyżurka ochrony była. Ochrony? Monitoring jakiś, coś w tym stylu. A może? No, może. Widzę, że tutaj są wszystkie piętra rozpisane. O, to jest chyba taki główny plan, dokładnie. I jest pokazane, my jesteśmy tutaj, a żeby dostać się do kaplicy, to musimy iść na wprost po prostu. Czyli tam jest kaplica. No. To piętro wyżej. Niezłe miejsce. Dobra, idziemy do kaplicy. Tu jeszcze są takie jakby szlabany, no, które kiedyś pewnie chroniły to miejsce przed dewastacją. Jeszcze jak po prostu było zamknięte, nie działało, ale nikt tego nie rozwalił. Myślałem, że to może być jakaś sala zabiegowa, ale chyba tam za wiele nie ma. Możliwe, że to jest sala zabiegowa, zaraz tam pójdę. Mogę tędy się dostać, ale mogę jeszcze pójść gdzie indziej.
Spójrzcie, no starali się to łatać, widać. A czy im to wyszło? No oni łatali, ludzie to rozwalali. No i jesteśmy. To co, przenosimy się do Kuby? 6? Zobaczcie, pootwierane szyby wind. Do góry. Zlecieć to... Ja ci nie podpuszczam, ale nie przeskoczysz stąd tutaj. Natomiast to mnie zaciekawiło. To jest łóżko. I jeszcze to łóżko widzę z tego, że miało silnik, pilot i sterowanie. No, można było je podnosić. Widzicie, tu jest pilot. Podnosić oparcia i tak dalej. Takie no, typowo szpitalne, co nie? Gdzie jest tata? A, Isolation Ward, zobacz. Czy tu były izolatki? Tam dalej też bloki operacyjne. Tu chyba, Enter Tit Verboten, co nie? Wejście. To jest tu. Blok operacyjny. Wejście zbrojone. Wejście zbrojone, dobra, ty i co? I tutaj będą sale operacyjne? Będą windy chyba. Czekaj, tu była winda po prawej, no. A, OP, zobacz, na wprost jest napisane. Nie, Coś znaczy, tu może jest jedna sala, ale tam jest cały blok taki, wiesz? A, tu były sale operacyjne, za tymi drzwiami. Tu. No. To wygląda jak sala operacyjna, na środku pewnie był stół. Cały blok będzie. Tak, u góry? Tu kawałek dalej. Wiele razy mówiliście, żebyśmy używali lamp, ponieważ one się rozpraszają i to światło wygląda lepiej, nie jest takie kierunkowe jak w latarce, więc kupiliśmy lampy i to powiem nie pierwszy raz, ponieważ średnio raz do roku jedną lampę gubię, więc to już jest moja trzecia albo czwarta lampa. Teraz trochę zamilkłem, bo słyszałem. Słyszycie? Oni tam są. No dobra, jak oni tam są, to jedę tam. Był film też ostatnio ze szpitala, pewnie kojarzycie, gdzie przestraszyłem Kubę. Trochę nieświadomie, bo wyszedłem na korytarz, popatrzyłem się, od razu się schowałem, a on nie wiedział, kto to był. No i potem już w pełnej gaciach było urbexowanie. Zaraz wam popowiem pokrótce całą historię tego miejsca. Nie tak, że po prostu będziemy chodzić po opuszczonym szpitalu, ale również dowiecie się czegoś więcej. Stare szlugi. Bo mieliśmy iść do kaplicy, a my szukamy bloków operacyjnych. Można się zgubić, dużo pomieszczeń. No, dużo jest pomieszczeń. Szkoda, kurczę, że no nie ma aż tyle wyposażenia jak wtedy, co widzieliśmy. Nie wiem, czy słyszycie, biją dzwony. I to w tym momencie, kiedy znaleźliśmy wejście do kaplicy. O kurczę. Ale to jest kozak. Od razu widać, że był pod patronatem. Co? Co w prawo? Jestem. A, dobra. Patrz, konfesjonał. Jakbyście mieli jakieś problemy, Halo was zawsze wysłucha. Nie każdy dostanie rozgrzeszenie oczywiście. Ty, ale kurczę, powiem ci niemieckie standardy. W Polsce to by w takim miejscu ze 4 konfesjonały stały. Tak. I Ciekawe, jak... duża taca. No i ciekawe jak w Watykanie to wygląda. Ale kurczę, ta kaplica robi wrażenie, szczególnie... Jeszcze resztki drogi krzyżowej, widać na... A rzeczywiście, no na ścianach są jeszcze, widzicie, tutaj takie... była droga krzyżowa, po tej stronie już jej nie było. Widzę, że zdewastowane wszystko. A, tu jeszcze jest łóżko na środku. Natomiast obczajcie, u góry jest... No to chyba Jezus Chrystus, co nie? Ołtarz mamy w tym miejscu. Tutaj było tabernakulum. Ciekawe, czy ono się da radę otworzyć. Nie, jest na klucz zamknięte. I zobacz, że nikt tego nie ruszył. Nie, jest klucz. Bo ja ci w środku opłatek był, co nie? A jest zachrystia? Jest. To jest. Chodźcie na zachrystię, zobaczymy, co tam jest. Tylko jak będziemy wychodzić, to musisz pociągnąć za dzwonek, co nie? A to takie małe. A, to tylko takie jest, malutkie. Co my tu mamy? Worldwide Distribution of Servicing Facilities. Jakiś, chyba coś od nagłośnienia. W ogóle to jest ogromny kompleks. Tam, jak widzicie, to jest dom starców, do którego też zaraz się udam. Ciągle ich słyszę. A tutaj wszedłem po prostu bez kibelek. A wiadomo, że musi być kibelek. No i napis. Nie wiem, czy to ładny napis, czy nie.
Więc ci, którzy znają niebieski, mogą przetłumaczyć. Jeśli jest tutaj coś brzydkiego, to mówcie, jeśli nie, to możecie napisać, co jest napisane na tych murach. Tutaj są chyba jakieś sale pozabiegowe. Coś na takiej zasadzie jednak, bo widzicie, tutaj na przykład mamy łóżko, czyli to już jest troszkę lepszej kondycji. Ciekawe, czy to łóżko tutaj było zawsze, choć zobaczcie, to jest no, to takie mechaniczne, że możesz je podnieść, opuścić, żeby pacjentowi było wygodniej i lepiej. Te dzwony tu biją już z pół godziny. Nie wiem, o co chodzi. Kaplica zaliczona, wychodzimy z kaplicy, ja tutaj już po spowiedzi. Idziemy, słuchajcie, na blok operacyjny. On jest u góry, na dole? Tylko na tym piętrze. Nawet na tym piętrze, zobaczcie jak nam się układa. Jakby ktoś głową chciałby go otworzyć. No Niemcy mają takie pomysły. No i to będzie chyba już blok za chwilę, tak? O, co to? Zasady pralni, tak? Washing rules, 60 stopni, są różne ubrania, paski. Że nie można brać butów, teczek, Takie raczej pasków. na militarne wygląda, nie? Nie wiem, a zobacz, jest po francusku, Po rusku, po angielsku, arabsku. rusku i arabsku, no. Kolejna sala, ciekawe czy to jest to, czego szukamy. A tu było kilka nawet i zobacz, że tu były przesuwane drzwi. To też wygląda jak sala operacyjna. Zobacz, że w ogóle podłoga idzie do środka jakby, co nie? Mam takie, chociaż nie, bo nie ma kratki. No właśnie. Ale u góry lampy ułożone w kwadracie. No pasowałoby tak jakby tutaj na środku było jeszcze łóżko, co nie? Albo jakieś, no nie wiem, tu jakby jakieś serwery stały też tak może być. Ciężko powiedzieć, bo powyrywane wszystko. Znaczy w płytkach raczej. Na salę powiedziałem wygląda, to fakt. Wygląda, no. W ogóle jaki to jest gąszcz dookoła, fajnie to wygląda. A tutaj jeszcze jest taka listwa, na której były przyłącza prądu, ale też i gdzieś tam tlen i takie rzeczy, tylko akurat chyba tu u góry. O, widzisz, tu są jeszcze zawory powkręcane. Tu był pewnie tlen i dwutlenek węgla, pawulon, takie sprawy. Może coś na stylu ojomu. To izolaton. Klimatyzacja? Nie, jakieś kiloohmach jest to podane. Może to była jakaś izolatka? Endoskopia. Bezpieczniki. A, i tu jest napisane, endoskopia, tak? U góry. A, okej, tak bym rozszyfrował. Czyli możliwe, że to był po prostu gabinet jakiś zabiegowy. Jest tutaj dosyć uczęszczana ulica, więc no wiadomo, nigdy lepiej się nie pokazywać. O teraz na przykład autobus jechał. Autobus jest pełen ludzi, którzy właśnie sobie patrzą na lewo i prawo. Jak widzą taki ogromny, opuszczony kompleks, no to wiadomo, o co chodzi. To od razu patrzą w twoją stronę i na przykład ciebie widzą. W ogóle słyszałem, ktoś jakby krzyczał, zapewne to oni. Ale wiecie, jest dzisiaj wolne ludzie mają, więc nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś tutaj się też jakby zajmował eksploracją miejską. Dom starców, do którego właśnie zmierzam. Gdzieś tam postawiłem furę. Mam nadzieję, że mnie jej nie scholują, bo do końca nie wiem, czy dobrze ją postawiłem, ale nie było żadnego zakazu, więc mam nadzieję, że się nikt nie przyczepi. A teraz wchodzimy do miejsca, gdzie ludzie dożywali spokojnie, miejmy nadzieję, spokojnie swojej starości. Trochę ten dom starości wygląda, no to tutaj recepcja. Wejdziemy dalej, to coś na zasadzie może stołówki, tylko że widzicie tam, jak dalej podejdę, to już będzie normalnie ulica. Nawet jest przystanek tam, więc nie będę tak podchodził, żeby ktoś mnie z przystanku nie wypatrzył. Tutaj, tak, to była w takim razie jadalnia, tutaj mamy kuchnię. No i mnie interesują trochę te wyższe piętra, bo dzisiaj ciągle po parterze chodzę. A nie tędy droga przecież. Zwróćcie uwagę jeszcze na jedną rzecz, a szczególnie tutaj na te barierki, bo teraz jesteśmy w starszej części, znaczy takiej nie tyle co starszej, ale nie odremontowanej aż tak. Która jest po prostu zupełnie w innym stylu. A tu taka akcja. Zobaczcie, to są te toalety i jest wywalone okno. O, właśnie. To można było zagrać na słońcu. Grilla robić. I co? A, ta.
My jesteśmy już u samej góry. Nawet nie wiedziałem, nawet nie ogarnąłem, kiedy my żeśmy weszli na samą górę, wiesz? Tutaj są windy. Wiadomo, że w domu starości tych wind musi być trochę więcej, bo nie wszyscy mogą po schodach chodzić. Widzicie kolejne łóżka. Tak wyglądały pokoiki. Szafa, kibelek. Tutaj zapewne prysznic. Tutaj łóżko. No i cóż, no pewnie jest lampka, więc łóżko stało mniej więcej gdzieś tutaj. Czyli pewnie gdzieś tutaj był telewizor, jeszcze balkonik, więc... Aha. Tak to zrobiłem, a tam policja przyjechała. Więc może się po prostu skitram. Tylko jak tutaj na górę pójść? Tutaj chyba coś jest na zasadzie kapliczki. Tak, to była pewnie kapliczka. Jak już ktoś nie mógł pójść do tego kościoła, który był obok, to tak sądzę, że to właśnie tutaj był dla tych starców. To jeszcze, zobaczcie, obraz. Łódka, zatopione wszystko. Może wielka powódź. No niemniej jednak, o, skrzynki. Zapewne każdy pokój miał swoją skrzynkę i mógł dostawać listy i rano były dostarczane. A co najśmieszniejsze jest to, że ja przychodząc recepcją minąłem klatkę schodową, o czym nie zobaczyłem i szukam tych schodów. Jako że nas jest teraz dwóch, zapewne zaraz się dowiecie, albo już wiecie, czemu jest nas dwóch, ponieważ Łukasz miał operację nogi, no i niestety został wykluczony na parę miesięcy z działań z urbexu, z naszej pasji, więc no, możecie mu współczuć rzeczywiście. Pójdę na samą górę, widać samochód, jeszcze nikt go nie rozwalił, albo nikt go nie scholował, więc mały sukces. Drewniany, więc nie będę po nim biegać, ale tak wygląda to miasto z lotu ptaka. Widać, że jest takie mocno zielone i gdzieniegdzie właśnie są przewyższenia jakiejś budowli. Tam pompa, ta jak to się nazywa, ciśnieniowa, dzięki której wszyscy mają wodę. Tam jest opuszczona fabryka. Tutaj nowe domki. Ale przede wszystkim mnie to urzeka na przykład, że jest to połączenie. Tam są jakieś elektrownie, fabryki, ale wszystko jest mega zielone. Dobra, zejdźmy i możemy zacząć szukać chłopaków chyba. Spotkaliśmy Pepola, który wyskoczył z szybu windy w ogóle, jak Tommy Lee Jones ścigany. Tak dosłownie. A ja dzwonię do Konrada, on się zgubił. Tak, słucham? No jak ci idzie? Gdzie jesteś? Jestem w tej takiej małej stróżówce, ale tutaj nic nie ma, więc za chwilę stąd idę, bo kompletnie pusta jest cała. Byłem już w domu starości, No. więc spotkać w szpitalu. No to słuchaj, to my już kończymy szpital, szukamy tylko kaplicy dla Pepola, że tak powiem. I spotkamy się, no tam przy wejściu, co nie? Dobra, spoko. No na razie. Ostatnia moja spowiedź była. I tu jest haczyk. Czy Pepol dostał od Halo rozgrzeszenie? Wszystkiego dowiecie się na ich kanałach, czyli na Pepol Urbex i Halo Urbex. My wam za dzisiaj dziękujemy i do zobaczenia na następnej wyprawie.